Siema, dzisiaj będzie odcinek o lampach, o oświetleniu, o marce Poblum, o Chińczyku, który wziąłem pod swoje skrzydła, bo sam się do tych lamp przekonałem. Namówił mnie na nie ponad 2 lata temu kolega, kiedy sam szukałem lamp do akwarium i ceny niestety, ale w większości powalały mnie. Dlatego spróbowałem z tym Chińczykiem i chciałem Wam dzisiaj pokazać zalety, odczarować troszeczkę temat oświetlenia, pokazać rzeczowo, jak to świeci, pomierzyć to bez jakiegoś ubarwiania. Na chłodno, mam nadzieję, żebyście sami zobaczyli, że lampa nie musi kosztować nie wiadomo ile, a swoją rolę będzie spełniać. Ja tymi lampami świecę ponad 2 lata. Słuchajcie, marka Poblum ma w ofercie więcej lamp, natomiast na Polskę na razie wziąłem 5 modeli, które wydały mi się najciekawsze. Będą tutaj średniej wielkości lampy i małe do pikorafek. Będą też małe wzmacniane, gdzie będzie można wsadzić troszeczkę twardszą obsadę. Ja mam w baniaku 4 te lampy RL90 i nimi świecę, to one przekonały mnie do tej marki. Natomiast przygotowałem dla Was takie mini studio z miernikiem Seneje. Nie jest to jakiś super miernik paru, on ma tam jakieś 10-15% pomyłki, natomiast myślę, że do takiego amatorskiego testu wystarczy. Ja bym chciał Wam to pokazać, żebyście na własne oczy zobaczyli, żebyśmy zobaczyli, czy to, co podaje producent, jest prawdą. Te wartości, które są podawane w kartach katalogowych. Tutaj stworzyłem jak gdyby 60×60 czerwone linie i to będzie w tych zakresach, będę patrzył, jak te lampy świecą miernikiem. Najważniejszą kwestią, ustalając ilość oświetlenia na dane akwarium, moim zdaniem powinna być obsada, bo jeżeli chcecie tam trzymać miękkasy, jakieś LPS-y, no to tam tego światła, nie trzeba aż tak bardzo dowalać. Natomiast jeżeli idziecie w akropory, typowo SPS-owe obsady, no to tego światła trzeba naprawdę dać. I teraz pytanie, jak Wam się wydaje, co będzie lepsze? Czy najlepszej jakości lampa z bajerami, która będzie miała powiedzmy 100 W, czy w tej samej cenie 2 albo 3 lampy bez bajerów, Chińczyki, które ogólnie dadzą moc 300 W. Zobaczcie sobie tutaj przykład z farmy. Lampa ta jedna Chinka RL90 wisi sobie bardzo wysoko i oświetla 90×90 cm, no prawie metr kwadratowy. I jak robię miernikiem, wszędzie jest 200-250 paru, co przy koralach, które tutaj są, ja sobie wyłączę cyrkulację. Przy koralach, które tutaj są, to jest w zupełności wystarczające, tylko nie będę opowiadał Wam bajek. Tutaj jest po prostu bardzo płytko. A o tak. Natomiast zależało mi jak największym wykorzystaniu obszaru, jak najmniejszym zużyciu prądu oczywiście, ale to wszystko tutaj fajnie rośnie. Tam są takie 2 metry kwadratowe, gdzie głównie są LPS-y, miękkasy, trochę twardych, ale to Montipory jakieś sobie tam włożyłem. Natomiast tutaj już sytuacja jest diametralnie inna. Tutaj są typowo SPS-y, akropory i tutaj świeci też lampa Poblum. Jak będziecie chcieli, to możemy sobie zrobić jakiś challenge, jak szybko to będzie rosło. Natomiast do czego zmierzam? Ta lampa ma 100 W, czyli niewiele więcej niż RL90, natomiast ona oświetla tak naprawdę nam tutaj 30×80-90 cm, czyli znacznie mniej, praktycznie 1/4, tylko że tutaj par jest już w granicach 400-500, czyli tyle co pod SPS-y. Po prostu chodzi o to, żeby one rosły, nie wegetowały. I
Na tym przykładzie widzicie, że Cocoral ma zupełnie inne wymagania dotyczące paru, ilości światła. Dlatego też budując baniaki, jaki ja mam pomysł na to wszystko, chciałbym po każdej lampie pokazać Wam, jak najlepiej poukładać koralowce pod konkretną lampę. Zresztą chciałbym też Wam, sprzedając lampy, po prostu doradzać. Będziecie mogli do mnie pisać, będę Wam po prostu rozpisywał, co jak ja widzę, pod jaką obsadę, jak umiejscowiony ten taki cały aquascaping. Filmy pojawią się o każdej z tych lamp jak najszybciej, natomiast można już je będzie zamawiać na stronie www.fluolamps.pl. Jak będziecie chcieli, możecie tam pisać też do mnie. Pomogę Wam w doborze oświetlenia. Następny odcinek zrobimy sobie też o farmie. Zrobię coś też o moim baniaku w końcu, bo tam chyba najmniej powiedziałem. No i tyle. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Dajcie suba, jak Wam się spodobało, jak Was ten temat interesuje. Do zobaczenia. Cześć.